W najlepszym razie, jeśli nie pracujecie już nad zmianą swojego programowania, w najlepszym razie 6-latek albo zraniony nastolatek czy dorosły podejmuje za was wszystkie decyzje. Jeśli rozłożycie na czynniki znaczenie słowa diagnoza, po angielsku diagnosis, to dosłownie znaczy ono umrzeć bez wiedzy albo poznania. Fajne, prawda? Ale kiedy przechodziłam przez całą tę podróż, zdałam sobie sprawę, że rzuciłam zaklęcie. Dosłownie pamiętałam, jak mówię do mojego ówczesnego męża, jakiś rok, zanim tak poważnie zachorowałam, że jeśli sprawy tutaj się nie zmienią, to bardzo poważnie zachoruję. To cytat ze mnie samej. Ojej, jestem super potężna, prawda? Wow. Witajcie na naszej transmisji na żywo. Dziś jest środa, 5 sierpnia 2026 roku. Nazywam się Pam. Jestem specjalistką od wellness oraz terapeutką stosującą metodę Psych-K w New Biology Clinic. To dla mnie przyjemność być dziś z wami wszystkimi, kiedy Tom bierze sobie trochę wolnego, żeby nacieszyć się latem. Wpisujcie proszę swoje pytania na czacie, a ja postaram się odnieść do nich na koniec mojej prelekcji. Dziś będę mówić o pracy z naszą podświadomością, o mocy, która w tym leży i o tym, jak stać się osobą, którą zawsze chcieliście być. No to zaczynajmy. Jestem psychiatrą na emeryturze, a mózg i umysł to coś, nad czym rozmyślam od wielu dekad. Podświadomość zawsze była dla mnie punktem fascynacji. Zrozumienie, że możemy sięgnąć do swojej podświadomości i sami przestawić swoje życie, jest, jak wierzę, kluczem do uzdrowienia i rozkwitu na najgłębszym możliwym poziomie. Filozofia nowej biologii każe nam zajrzeć właśnie na ten głęboki poziom zrozumienia, żeby dotrzeć do przyczyny źródłowej naszych problemów, kiedy chcemy coś uzdrowić. Wszyscy już gdzieś głęboko w sobie wiemy, że tam właśnie leży przyczyna tego, co nam dolega. Na poziomie podświadomym, nieświadomym. Tylko że często nie zdajemy sobie z tego sprawy. A żeby przejść do prawdziwego uzdrawiania, trzeba sięgnąć do swojej podświadomości i aktywnie wybrać wprowadzenie tych zmian, które chcecie wprowadzić we własnym umyśle i ciele. Opowiem wam więc trochę o tym, jak w ogóle weszłam na tę ścieżkę z podświadomością. Wiele lat temu wysłuchałam wykładu zatytułowanego The Biology of Belief. Właściwie 2 razy pod rząd. Autorstwa Bruce'a Liptona. The Biology of Belief jest dziś bestsellerową książką i jeśli jej nie czytaliście, to naprawdę do tego zachęcam. To świetna książka, świetna historia. Bruce Lipton był profesorem ze stałym etatem na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Wisconsin. Prowadził badania i to, czego się nauczył i co udowodnił w swoim laboratorium, to, że komórki, które już zróżnicowały się w konkretną linię, można przestawić na inną linię komórek, na inny rodzaj, po prostu przez zmianę pożywki, w której się znajdowały. To zmieniało dogmat tego, czego uczyli na Wydziale Medycyny, a on był podekscytowany. Poszedł z tym do Rady Wydziału i wyleciał z pracy. Bo dogmatu zmieniać nie wolno, prawda? To świetna historia. Ale dla mnie otworzyła ona możliwość, że to, czego uczono nas jako lekarzy, może wcale nie być prawdą. I otworzyła też możliwość, że nie tylko wiele, jeśli nie wszystkie rzeczy, w które wierzymy, jest nieprawdziwych, ale że my naprawdę możemy brać czynny udział w tym, co jest prawdą w naszym życiu, w naszych ciałach i w naszych doświadczeniach. I na tym etapie, przez własne doświadczenia życiowe, powiedziałabym nawet, że to, w co wierzymy, stanie się dla nas prawdą. Zarówno fizycznie w nas, jak i wokół nas. Zwłaszcza na tym, co nazywamy poziomem komórkowym. A kiedy ludzie chorują, to jest naprawdę zrozumiałe. Często dają się złapać w strach, w większości przypadków wokół swoich objawów albo diagnozy, którą dostali. Co jest wbudowane w zbiorową świadomość każdego dnia i w każdy aspekt naszego świata. Więc ich tendencja jest zwykle taka, żeby skupiać się na rzeczach, które mogą zrobić poza sobą, żeby wyzdrowieć. I to ma sens. Jak Tom często mówi, wielu ludzi pyta, co mogę wziąć, albo co mogę na to nałożyć.
I te metody potrafią pomóc na objawy. Jednak jeśli ktoś wątpi, że jego ciało naprawdę potrafi samo się uzdrowić, albo nie kocha samego siebie, to nie da się naprawdę dotknąć przyczyny źródłowej żadnego problemu fizycznego, a pełne uzdrowienie pozostanie poza zasięgiem. Zagłębmy się więc trochę bardziej. Czym jest objaw? Po co nasze ciało miałoby tworzyć objaw? Objaw jest wiadomością pokazaną świadomej części człowieka, żeby odzwierciedlić mu to, co dzieje się w jego podświadomości. Żeby więc uzdrowić objawy fizyczne, osoba ta musi usłyszeć tę wiadomość i zareagować na nią. Jeśli wiadomość, którą wysyła ciało, pozostaje nieusłyszana, to objawy nie tylko będą się utrzymywać, ale prawdopodobnie się nasilą, prawda? Pomyślcie, co się dzieje, kiedy z kimś rozmawiamy. Jeśli nie mamy wrażenia, że nas słyszy, mówimy głośniej, powtarzamy się, więc wasze ciało nie różni się niczym. Ono próbuje się komunikować, a nasze ciała chcą, żebyśmy je słyszeli, a nie wymazywali czy zamiatali wysyłaną wiadomość pod dywan. Te objawy są dosłownie zaprogramowane w podświadomości. Czy więc nie ma sensu, że jeśli zmienicie to, co jest w podświadomości, to ciało fizyczne i wiadomości z tego ciała też muszą się przestawić? Zacznijmy od mądrych słów, które przypomniały mi się podczas mojego pierwszego szkolenia Psych K. Słów Gandhiego, które, jak sądzę, pokazują nam mądrość, którą wszyscy mamy. Twoje przekonania stają się twoimi myślami. Twoje myśli stają się twoimi słowami. Twoje słowa stają się twoimi czynami. Twoje czyny stają się twoimi nawykami. Twoje nawyki stają się twoimi wartościami, a twoje wartości stają się twoim przeznaczeniem. Dla mnie jest dość jasne, że Gandhi mówił o podświadomości. Możecie to zobaczyć również w filozofii hermetycznej. Oto cytat prosto z filozofii hermetycznej. Jak wewnątrz, tak na zewnątrz. Jak w górze, tak na dole. Jak i wszechświat, taka dusza. A takich rzeczy zobaczycie mnóstwo w wielu tradycjach. Dają nam wskazówkę, jak zdobywamy kontrolę. A jeśli chcemy mieć wpływ na większy świat, to zaczyna się to w każdym i każdej z nas. Czym więc jest podświadomość? Często słyszymy, że ludzie mówią o niej umysł podświadomy. Umysł to nie wasz mózg. Nie jestem do końca pewna, czym jest umysł. To kwestia sporna. Pewnie można by o tym zrobić całą osobną prelekcję, prawda? Ale podświadomość, cokolwiek jest tym, z czym jest połączona, uważam, że ma jednak coś wspólnego z naszymi mózgami w sensie rozwojowym. Po falach mózgowych widać, kiedy dzieci są mniejsze, a kiedy są dorosłe. Ten tok myślenia powstał więc na podstawie rozwoju poznawczego. Trzymajmy się tego na razie, bo to pomaga poskładać cały ten konstrukt. Otóż umysł podświadomy programuje fizjologię każdego człowieka i jest źródłem wszystkich powtarzalnych nawyków i zachowań. I było to nagranie stworzone dawno temu, kiedy byliście niemowlakami i dziećmi, a może wpływ na to miały traumatyczne przeżycia z okresu nastoletniego lub sporadyczne doświadczenia z dorosłego życia. I działa to poniżej naszej świadomej uwagi. I jest to dosłownie programowanie. Zostaliśmy zaprogramowani. I jako dorośli nie mamy nic do powiedzenia w kwestii tego, jak nas zaprogramowano. Chyba że teraz sobie uświadomimy, tak jak o tym tutaj mówimy, że możemy to programowanie zmienić. To jest niesamowite. Mówi się, że podświadomość rozwija się, znowu, na podstawie rozwoju poznawczego, pomiędzy 6. miesiącem życia płodowego a 6. rokiem życia. I znowu, plus czasem jakaś trauma tu i tam. Wyobraźcie to sobie. Dobrze, myślę, że to jest chyba blisko prawdy. Trudno wiedzieć, czym prawda naprawdę jest. Ale pomyślcie o tym. W najlepszym razie, jeśli nie pracujecie już nad zmianą swojego programowania, w najlepszym razie 6-latek albo zraniony nastolatek czy dorosły podejmuje za was wszystkie decyzje. Dlaczego więc to jest takie ważne?
Każdy ma energetyczną esencję, która jest prawdziwym ja, prawdziwym, niesamowitym ja. Wasze ciało to nie jest to, kim jesteście. Dotyczy to również waszego mózgu. Pamiętajcie, medycyna zachodnia lubi wszystko dzielić na przegródki, więc wyślę was do lekarza od mózgu i do lekarza od nerek i będzie udawać, że żadna z tych rzeczy nie jest ze sobą połączona. Wasz mózg jest tak naprawdę połączony z waszym ciałem. Wasza głowa nie unosi się sama w przestrzeni. Mówimy więc o całym pakiecie. Wasze ciało jest genialną maszyną, która ma zdolność samouzdrawiania, samoregulacji i robienia cudownych rzeczy. Wiem, że to, o czym teraz powiem, brzmi trochę nieromantycznie, ale rzecz w tym, że ludzie są zaprogramowani bardzo podobnie, jak programuje się komputer. Naprawdę ważne jest, żeby to zobaczyć i się na to nie obrazić. Wiem, że wszyscy czujemy się wyjątkowi, mamy ego, ale kiedy zorientujecie się, jak to działa, macie do dyspozycji pewien ośrodek kontroli. To nie czyni nas ani odrobinę mniej wyjątkowymi czy świętymi. Ale żeby żyć na miarę swojego pięknego potencjału, kluczem jest zmiana programowania z dzieciństwa. Czym więc jest ta rzecz zwana waszym umysłem? Co on robi? Jest jako programowanie. I jak każdy program, kiedy się zestarzeje, można chcieć go zaktualizować. Polecam, żebyście zaktualizowali go sami. Pomówimy o tym później, kiedy będziemy mówić o psychka jako jednej z metod, których można do tego użyć. Ale zapamiętajcie to, bo jesteśmy kontrolowani cały czas i programowani cały czas, prawda? Więc na tyle, na ile widzę, nie da się tego obejść. Coś nas programuje. Więc polecam, żebyście przejęli kontrolę i zaprogramowali się sami. Możecie to zrobić wieloma różnymi metodami. Możecie użyć hipnoterapii albo medytacji, albo psychka, o którym będziemy mówić. Ale pamiętajcie, negatywne metody też nas kształtują. Więc telewizja, internet i tak dalej. Jest na YouTubie naprawdę świetny film dokumentalny, który możecie obejrzeć. Nazywa się Planet Mind Control, Jasona Christopha. Nie siedzę tu i nie reklamuję całości, ale naprawdę podoba mi się i cenię pierwsze jakieś 20 minut, bo on bardzo dobrze pokazuje, jak łatwo jesteśmy programowani przez bardzo mainstreamowe społeczeństwo. Naprawdę dobrze się to ogląda. I było to dla mnie takie głębokie doświadczenie, bo pokazało konkretnie to wszystko, o czym tutaj mówimy. Czy więc naprawdę wiecie, co myślicie? I czy jesteście świadomi swoich przekonań na najgłębszym poziomie? Bo ja zdecydowanie przez długi czas myślałam, że jestem. Ale w miarę jak się uczysz, może jednak nie jestem. Może nie służę sama sobie. Czy wierzycie swoim myślom? Większość ludzi wierzy, ale ja bym nie wierzyła, dopóki nie przeprogramujecie ich zgodnie z własną, dobrze przemyślaną specyfikacją. Czy kiedykolwiek pomyśleliście o źródle tego, czym mogą być wasze myśli? Skąd one przychodzą? Prawdopodobnie to mieszanka jakiegoś starego programowania i nawyków, mediów. Pewnie unosi się to gdzieś w eterze, rzeczy, których nie jesteśmy świadomi. Ważne jest, żeby rozpoznać, że każdego dnia przez nasze mózgi przefiltrowuje się mnóstwo źródeł informacji. Wielu z nich jesteśmy świadomi, ale wielu z nich nie jesteśmy. I to wszystko jest w waszym programowaniu podświadomym. Znowu, pamiętajcie, to jest dosłowne nagranie, które zostało zaprogramowane w trakcie rozwoju, między czasem, kiedy byliście w łonie matki, a mniej więcej 6. rokiem życia, z domieszką jakiejś traumy. Innym ciekawym punktem, którego nauczyłam się po drodze, były nasze przeczucia. To, co czujemy w brzuchu. Otóż wasze przeczucia są niezmiernie ważne, bo łączą was z nadświadomością, czyli z czymś w rodzaju wszechwiedzącej mądrości, prawda? Ale uważajcie, bo kiedy macie przeczucie, ono niekoniecznie musi być odpowiedzią, której szukacie. Może nawet być częścią problemu, bo jeśli to przeczucie zostało sparowane z rozwojem podświadomości, może was wprowadzić w błąd. Ale wasze trzewia mają najwyższą ważność. Więc nadświadomość, jak mówiłam, źródło wszechwiedzy, komunikuje się z nami właśnie przez nie, a wielu z nas zna to jako 3. czakrę. Częścią przeprogramowania siebie, a to jest łatwe do zrobienia, jest ustawienie tego tak, żebyście umieli rozróżnić. To było przeczucie z mojego starego programowania, a to jest moje najwyższe przeczucie.
Czasem sama świadomość, że istnieje różnica między tymi dwoma odczuciami, pozwala dosłownie zacząć tę różnicę czuć. Niektórzy ludzie też po prostu naprawdę potrafią rozpoznać swoje prawdziwe przeczucia. Właściwie myślę, że każdy potrafi. I kiedy sprawa jest naprawdę ważna, są w stanie to usłyszeć. Mogą poczuć coś w stylu, nie wiem, czuję po prostu, że powinienem teraz zjechać z tej drogi na pobocze i może właśnie ominąć ich wypadek, prawda? I znowu, jeśli tego nie słuchacie, to nie znaczy, że tego nie ma. Po prostu temu nie ufacie. Możecie tego nie rozpoznawać, ale jest to w każdym z nas. I możecie przeprogramować swoją podświadomość, żeby sobie ufać. Co polecam zrobić? Pamiętajcie, jesteście potężniejsi niż wam się wydaje. I z tego, co widzę przez moje ponad 50 lat tutaj, na planecie Ziemia, to, w co wierzycie, zawsze stanie się dla was prawdą. I zobaczycie to odbite z powrotem we własnej rzeczywistości. To, w co wierzycie, zostaje wam dokładnie odbite z powrotem i potwierdza wasze własne przekonania. Zapamiętajcie to. Bo rzecz w tym, że ludzie, którzy wierzą w coś odwrotnego niż wy, też zobaczą swoje przekonania dokładnie odbite z powrotem w ich rzeczywistości jako prawdę i potwierdzone. Mylące, prawda? Wszyscy żyjemy w różnych rzeczywistościach. Bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Więc zanim pójdziecie mówić wszystkim, że wy macie rację, a oni się mylą, po prostu o tym pamiętajcie. Bo częścią dzisiejszego programowania, tego większego programowania, tego kolektywnego programowania, jest podział i brak szacunku dla innych. Nie mówię, żeby nic nie mówić albo żeby mówić. Używajcie rozeznania. Ale pamiętajcie i uwierzcie mi, wszyscy doświadczamy tego codziennie. Jeśli zostaje wam przedstawiona rzeczywistość inna niż wasza, może być trudno w to uwierzyć, ale tamta rzeczywistość jest tamtej osobie tak samo potwierdzana. Więc kiedy używacie całej tej mocy, którą opisujemy, po prostu o tym pamiętajcie. Bo możemy wpływać na większy kolektyw i o tym też porozmawiamy. Jak więc to, co myślicie i mówicie, wpływa na was w czasie rzeczywistym? Co wasze dosłowne słowa manifestują w waszym życiu? Bo słowa są potężne. Im częściej używacie danego słowa, tym częściej rzeczy, które wypowiadacie, będą pojawiać się w świecie. Czy to jest więc coś, czego chcecie być bardziej świadomi? Czy to jest narzędzie, którego chcecie użyć, żeby poprawić swoje życie i swoje zdrowie? Pewnie mówicie, co mogę zrobić. Zacznijcie więc od zwolnienia. Obserwujcie swoje myśli i swoje słowa. Bądźcie świadkami samych siebie, tak jakbyście słuchali kogoś innego, bez oceniania, tak jakby to nie byliście wy. I już słyszę w mojej głowie, jak ludzie mówią, nie mogę zwolnić, moje życie mi na to nie pozwoli. Rozumiem, tyle że to jest fałszywe przekonanie. To przestawi różne rzeczy w waszym życiu, ale czy nie o to właśnie chodzi, prawda? Jeśli niczego nie zmienimy, nic się nie zmieni. Jak wewnątrz, tak na zewnątrz, prawda? Żeby więc zmienić życie, którym żyjecie, a które nie daje przestrzeni na pozytywną zmianę czy troskę o siebie, będziecie musieli dać sobie prawdziwe pozwolenie na głębokim poziomie, żeby zwolnić i wprowadzić zmiany. Jakie słowa często myślicie i wypowiadacie? Czy w ogóle kiedykolwiek o tym pomyśleliście? Czy wasze słowa tworzą życie i zdrowie, jakie byście wybrali, gdybyście byli świadomi, że macie wybór? Naprawdę zachęcam was, żeby mieć z tym zabawę, bo znowu, wszyscy jesteśmy zaprogramowani. Jesteśmy więc zaprogramowani na poczucie winy i na o rany. Sam stworzyłem wszystkie trudności i całe cierpienie w moim życiu. Ale to nie są mainstreamowe informacje i stosunkowo łatwo się z nimi pracuje, kiedy już się je zna. Kiedy wiemy lepiej, robimy lepiej. Więc bawcie się tym, bo naprawdę dawanie sobie łaski, miłości, zabawy sprawi, że ten proces popłynie o wiele łatwiej i będzie naprawdę, naprawdę dobrym doświadczeniem. A ktoś, kogo kocham i szanuję, powiedział mi kiedyś coś, co zostało ze mną na dekady. Bądź ciekawy, nie wściekły. Więc taka jest ta mądrość. Dobrze, porozmawiajmy trochę o języku, który zmienia naszą perspektywę. Używajcie języka ekspansywnego. Język ekspansywny tworzy pozytywne doświadczenia. Przykładem zdania ekspansywnego jest: jestem zdrowa i mam w życiu bardzo dużo miłości. Jeśli zraniłam sobie kostkę, mogę powiedzieć: moja kostka się goi.
Język zawężający tworzy negatywne doświadczenie i jest tym, co znamy jako język ofiary, prawda? Więc wracając do mojej zranionej kostki, mogę zamiast tego po prostu powiedzieć: o, moja kostka jest złamana i boli. To jest zawężone. Język kolektywny też ma znaczenie, bo im więcej z nas używa języka ekspansywnego, tym potężniej kolektywne pole energetyczne, w którym wszyscy żyjemy i które dzielimy, zmienia się na lepsze. Znowu przypomnę wam tylko, to nie jest łatwe. Prawdopodobnie sprawiam, że brzmi to super łatwo. Dajcie sobie łaskę. Bawcie się tym. Nauczcie się śmiać ze swoich myśli. Moim największym źródłem rozbawienia każdego dnia są rzeczy, które wskakują mi do głowy. Nie da się tych rzeczy traktować poważnie cały czas, albo w moim przypadku, przez większość czasu. Miejcie dla siebie współczucie. Zróbcie z tego fajną przejażdżkę. Dobrze. Czy przez te metody, o których mówię, tworzymy własne choroby? Dr Claude Saba powiedział kiedyś coś, co naprawdę wydało mi się tak głęboko prawdziwe. Powiedział: idealnym rozwiązaniem na strach przed zachorowaniem na jakąś chorobę jest zachorować na tę chorobę. Zgadzam się. To właśnie zrobi wasze ciało. O, zamówiła zawał serca? Się robi. Pamiętajcie, jesteście potężni. Większość chorób czy objawów jest tak naprawdę tworzona przez strach, przez nasze myśli i nasze słowa. Pamiętajcie, medycyna zachodnia zaprogramowała kolektywnie w ludziach, że ciało nie potrafi samo się uzdrowić. To jest nieprawda i zachęcam was, żeby zmienić to przekonanie. Dla tych z was, którzy mnie nie znają, czyli dla większości, 11 lat temu bardzo, bardzo poważnie zachorowałam. I kiedy przechodziłam przez cały ten proces zdrowienia, swoją drogą wypisałam się ze szpitala wbrew zaleceniom lekarskim i nigdy tam nie wróciłam. Ale kiedy przechodziłam przez całą tę podróż, zdałam sobie sprawę, że rzuciłam zaklęcie. Dosłownie pamiętałam, jak mówię do mojego ówczesnego męża, jakiś rok zanim tak poważnie zachorowałam, że jeśli sprawy tutaj się nie zmienią, to bardzo poważnie zachoruję. To cytat ze mnie samej. Ojej, jestem super potężna, prawda? Wow. I właśnie dlatego wszyscy musimy wybrać, żeby przestać być ofiarami i przestać trzymać się diagnoz, które ktoś nam gdzieś po drodze postawił. Bo jeśli trzymacie się tego w swoim umyśle, w swoim sercu, w swoim polu energetycznym, to będziecie z tym wibrować i będziecie to karmić albo tworzyć, jeśli się tego boicie. A tu trochę zabawy. Lubię się bawić słowami. Jeśli rozłożycie na czynniki znaczenie słowa diagnoza, po angielsku diagnosis, to dosłownie znaczy ono umrzeć bez wiedzy albo poznania. Fajne, prawda? Więc przyjmując diagnozę, programujecie swoją podświadomość, że chcielibyście umrzeć bez wiedzy czy poznania tego, dlaczego byliście chorzy. Bez prawdy o tym, co się dzieje. Prawda? Pomyślcie o tym. Czy tego chcecie dla siebie? Czy taki był wasz zamiar? Diagnozy trzymają nas przywiązanych do energii choroby. Pamiętajcie, po angielsku disease, czyli dis i is, przeciwieństwo is, czyli łatwości, swobody. Więc przez tę chorobę, o której nam powiedziano, że ją mamy, nie możemy rezonować ze zdrowiem, bo zdrowie rezonuje z łatwością. To wszystko tam jest. Uważam to po prostu za bardzo fajne. Więc nie rzucajcie zaklęć, których nie zamierzaliście rzucić. Nazwanie objawu jest dokładnie tym samym, co rzucenie zaklęcia albo klątwy w waszej podświadomości. Pamiętajcie, jesteście potężni. To, czego spodziewacie się, że pojawi się w waszej rzeczywistości, prędzej czy później się pojawi. Zawsze tak jest. Więc zamiast tego uważam, że mądrze jest przestawić swoje myślenie i przyjąć to, jak potężnie jesteśmy zaprojektowani. To jest całkiem fajne. I znowu, zabawa. Zróbcie z tego zabawę. Zabawa jest najwyższej klasy uzdrawiającą energią. I przypomnijmy sobie tylko szerszy obraz. Pamiętajcie proszę, że żyjemy obecnie w czymś, co uwielbiam nazywać światem do góry nogami i na opak. Co mam przez to na myśli? Żyjemy w czasach, w których praktycznie wszystko, co mainstreamowe jest, na tyle, na ile widzę, o 180 stopni odwrócone od prawdy. To jest dokładne przeciwieństwo. Więc możecie mieć z tym dużo zabawy.
Każdy może próbować pytać, no ale dlaczego? I tak dalej. I możecie rozmawiać ze znajomymi o zepsutym świecie. Ale co wtedy wzmacniacie w swojej podświadomości i w kolektywie? Bawcie się tym. Powiedzmy, że dziedziczycie kupę pieniędzy, nie macie zielonego pojęcia o finansach i nie wiecie, co z tym zrobić. Chcę, żebyście to wygooglowali. Tak, wygooglujcie. Weźcie 5 pierwszych wyników i zróbcie dokładnie odwrotnie niż to, co się pojawiło, a poradzicie sobie naprawdę, naprawdę dobrze. Więc bawcie się tym. Musimy też zadać sobie pytanie, na co przyzwalamy. Naprawdę wierzę, że część naszego ośrodka mocy leży w kolektywnej zdolności do uświadomienia sobie, że nic się tutaj nie dzieje bez naszej zgody. I nie wiemy, że się zgadzamy, ale to jest forma zgody. I naprawdę nie sądzę, żebyśmy często zamierzali zgadzać się na rzeczy, na które się zgadzamy. Po prostu nie jesteśmy świadomi ich miejsca w szerszym obrazie. Więc pamiętajcie, zanim pójdę dalej, bawcie się swoimi słowami. To zawsze jest super fajne. Choroba, diagnoza, czy umrzeć bez wiedzy czy poznania. A tu jedno zupełnie niezwiązane, ale rozwala mnie za każdym razem. Pomyślcie o zwrocie falling in love, zakochać się, dosłownie padać w miłość. W co wy właściwie wpadacie? W jakiś dół? Nie wiem. Coś do przemyślenia. W każdym razie, dlaczego to ma znaczenie, cała ta sprawa z podświadomością? Bo kiedy wierzymy, że mamy moc przestawiania rzeczy tutaj, w naszej rzeczywistości, to one się przestawią. A to pomoże i indywidualnie, i na poziomie kolektywnym. Dobrze, przejdźmy więc teraz do Psych K. Mówiliśmy o podświadomości. Psych K, dla tych z was, którzy o nim słyszeli, to świetne narzędzie do przestawiania waszej podświadomości. Pamiętajcie, są inne metody, które robią to bardzo dobrze. Kiedy chorowałam, używałam medytacji, ale zajmowało to wiele godzin dziennie, zwykle 1 do 2 godzin i robiłam to przez lata. A to jest dość czasochłonne. Działało i działa. I pamiętam, że w tamtym czasie przyglądałam się też Psych K. Byłam na konferencji, gdzie słuchałam Bruce'a Liptona, znowu tego, o którym mówiłam wcześniej. A on powiedział, że Psych K zmieniło jego życie z życia w cierpieniu na życie w błogości. A ja na to, mnie też zapiszcie. Ale kiedy zaczęłam się temu przyglądać, pomyślałam, nie rozumiem tego, nie kumam. A teraz mogę powiedzieć, że to dlatego, że jest to tak uproszczone, iż trudno to opisać, dopóki się tego nie doświadczy. Postaram się więc zrobić, co mogę, ale to naprawdę skuteczne narzędzie. Jest szybkie, jest łatwe i jest trwałe. Więc Psych K, ten proces, to uzdrawianie energetyczne, które programuje wasz osobisty konstrukt rzeczywistości, obejmujący waszą fizjologię i wasz dobrostan emocjonalny. A to są rzeczy leżące u sedna naszej jakości życia, która dla mnie jest jedyną rzeczą, jaka ma znaczenie. Wasza częstotliwość dostraja się do waszych przekonań i tworzy świat, którego doświadczacie dokładnie tak, jak go zamówiliście. Dosłownie jak w restauracji. Uważajcie, co zamawiacie. Więc jeśli w przeszłości próbowaliście wprowadzać zmiany i czujecie, że utknęliście i czujecie frustrację, to pracowaliście ze swoim świadomym mózgiem. Pamiętajcie, to jest ta malutka część, która może się tu i tam zaświecić po jednej albo po drugiej stronie mózgu. I to zmienimy. Psych K jest świetnym narzędziem dostępu do waszej podświadomości, czyli używa całego waszego mózgu, żeby zacząć to wszystko dla was przestawiać. Pamiętajcie, kiedy mówię mózg, umysł, energia gdzieś w eterze. Nie wiem, jak to wszystko działa. Wiem tylko, że mózg jest jakimś rodzajem komputera i coś robi. Ale wiemy, co robi i jak sięgnąć po tę moc. Dlatego się na tym skupiam. Czym więc jest Psych K? Psych K jest mostem między umysłem nadświadomym, po angielsku supraconscious, przez S, U, P, R, a umysłem podświadomym. A umysł nadświadomy to jest to, co wielu z nas zna jako ducha, wyższe ja, źródło połączenia ze stworzeniem. Coś jak wasze źródło zasilania. Psych K używa testu mięśniowego, żeby uzyskać dostęp do tego umysłu nadświadomego i pokierować umysłem podświadomym w kierunku zmian zamierzonych podczas sesji Psych K. A proces, którego używamy w Psych K, angażuje coś, co nazywa się stanem całego mózgu. I pozwala to na dostęp do pełnego potencjału waszego mózgu, do którego rzadko mamy dostęp. Stan całego mózgu synchronizuje obie strony mózgu. A to, ponieważ używamy całego mózgu, a nie jego malutkich skrawków, i to w zrównoważony sposób, obu stron mózgu pozwala na wzmocnione uczenie się, które eliminuje bariery
w zmianie naszych ograniczających przekonań, nagranych, kiedy byliśmy malutcy albo podczas traumy. Kiedy człowiek jest w trybie stresu, nie ma dostępu do tego pełnego potencjału, do tego całego zrównoważonego mózgu. Sytuacje stresowe powodują, że ludzie nadmiernie identyfikują się z lewą półkulą, czyli intelektualną, albo z prawą, emocjonalną, a to powoduje nierównowagę energetyczną. Dlatego w Psych-K i to, co właściwie robimy, nazywamy balansami mózgu, a te procesy pozwalają na dostęp do obu stron mózgu jednocześnie i wytwarzają zrównoważony, spokojny stan. I w Psych-K zawsze pytamy, jak chcesz się czuć, prawda? I zachęcam was, jeśli wybierzecie się w tę eksplorację, pomyślcie o swojej jakości życia i pomyślcie o witalności, bo to są rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Dobrze, więc szybko, żeby podsumować, zanim przejdziemy do pytań, sprawdźcie, żeby ci, którzy mają władzę, stali się tymi, którzy władzę mieli. Włóżcie to, czego nie lubicie, do przeszłości i przeprogramujcie swoją podświadomość. Musicie mówić i myśleć innym językiem, żeby postrzegać inny świat. Weźcie czynną odpowiedzialność za świat wokół was. Być może nigdy nie zostaliśmy zaprogramowani w ten sposób intencjonalnie, ale Psych-K może wam pomóc przejąć kontrolę nad tym, co jest w programie, który sami na sobie uruchamiacie. Pamiętajcie, że ego służy jakiemuś celowi, ale nie traktujcie jego wiadomości poważnie. Nie wierzcie we wszystko, co myślicie. I na koniec, świetnym sposobem służenia większemu dobru jest zmiana własnego myślenia. Dobrze. No i to tyle. Dziękuję więc wszystkim. Nie wygląda na to, żebyśmy mieli jakieś pytania. Więc dziękuję i miłego dnia.